Odwiedzając Wiedeń, szczególnie na krótkich wycieczkach, tutaj nie trafisz, ale dam Ci kilka powodów, dlaczego warto. Po pierwsze, znajdujemy się obecnie na cmentarzu świętego Marka po niemiecku, albo bardziej po wiedeńsku byśmy powiedzieli, że to jest cmentarz świętego Marksa. Jest to cmentarz, na którym jest pochowany Mozart, więc to jest pierwszy powód, dla którego go warto odwiedzić. Drugi powód jest taki, że jeżeli się tutaj rozejrzymy, zauważymy, że wokół mnie rośnie bez. I według miasta Wiedeń jest to miejsce w Wiedniu, gdzie tego bzu rośnie najwięcej na małej powierzchni. Więc miasto Wiedeń zachęca, żeby odwiedzić ten park, bo to jest właściwie park, w okresie od kwietnia do maja. No, ja teraz jestem trochę później, już tutaj nic nie kwitnie, ale ciągle są ludzie, którzy siedzą gdzieś wokół i odpoczywają. Dalej, dlaczego warto odwiedzić to miejsce? Miejsce jest miejscem pochówku kilku ważnych osób. Jest tutaj wspomniany Mozart, który jest postacią znaczącą, ale jednak wszyscy idą odwiedzić cmentarz centralny, żeby zobaczyć jego grób, gdzie ten grób został przeniesiony. Ale jest tutaj też pochowany rzeźbiarz Donnerberg. Jest znany z tego, że w Wiedniu stoi jeden z najbardziej znanych jego pomników, wręcz fontanna. Wydaje się, że jest to pierwsza fontanna zamówiona na usługi publiczne w Wiedniu, żeby można było czerpać stamtąd wodę. I leży tutaj taka mała ciekawostka. Mężczyzna, który wynalazł maszynę do szycia. No niestety nie wyszło mu to finansowo na dobre i został pochowany w bardzo skromnym grobie, bo nie potrafił się z tego utrzymać. Maszyna została dopiero później rozpropagowana. Cmentarz St. Marks jest bardzo wyjątkowym miejscem. Został założony przez Józefa II w latach 80. XVIII wieku. Józef II był synem Marii Teresy i w przeciwieństwie do swojej matki on był trochę szalony. Maria Teresa była, byśmy powiedzieli, konserwatywną katoliczką, która chciała krzewić katolicyzm w swoich krajach, nie lubiła Żydów, a Józef II był wręcz odwrotnie. Pewnie przez całe życie był wychowany pod kloszem Marii Teresy. Kiedy się urwał, bo Maria Teresa umarła, zaczął rządzić po swojemu i wprowadził kilka zasad, które zmieniły obraz Wiednia do dzisiaj. Po pierwsze, zakazał pochówków na cmentarzach miejskich, w centrum miasta. Nie tylko w centrum, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest centrum, ale to było miasto otoczone murem, zazwyczaj małe i zwarte. Zakazał tego z powodów higienicznych. Jak się wtedy domyślano, ciała, zwłoki mogły mieć wpływ na rozprzestrzeniające się później pandemie, dlatego nie było to wskazane. Zakazał również pochówków w sposób doniosły. To miało być raczej wydarzenie religijne, skromne. I tak Józef II dla przykładu zakazał pochówków w trumnach. Jeżeli te trumny były wielokrotnego użytku. Było to takie pudło, do którego wkładano zwłoki. Jeżeli zwłoki się znajdowały na cmentarzu, przybyły na cmentarz w tym kondukcie żałobnym, trumnę otwierano od dołu, zwłoki wrzucano do grobowca i zasypywano ziemią. Bardzo często te grobowce nie miały żadnych tabliczek. Nie było to spowodowane oszczędnościami, ale raczej tym, że Józef II tak właśnie widział katolicyzm jako coś małego, nie odgrywającego dużego znaczenia w życiu społecznym. I tak właśnie był pochowany Mozart. Mozart jest gdzieś pochowany na tym cmentarzu, gdzie nie wiadomo, możemy tylko się domyślać na podstawie domysłów, albowiem wdowa po Mozarcie przyszła, kiedy chciała odwiedzić grób Mozarta, musiała się zapytać pracownika cmentarza, gdzie ten Mozart może być pochowany. No oczywiście on nie pamiętał konkretnie, gdzie jest pochowany, więc powiedział jej, że tak, przypuszcza, że gdzieś tam leży w zbiorowej mogile. I do dzisiaj tak naprawdę oprócz tych domysłów nie wiadomo, gdzie ten Mozart leży. Wiele osób uważa, że Mozart został pochowany jak biedak, bo przepił cały majątek, no ale właśnie to nie była prawda. Już w tamtym okresie obowiązywało prawo józefińskie, trochę złagodzone, bo ludzie jednak protestowali, nie chcieli, żeby tak restrykcyjne prawo obowiązywało, ale jednak ciągle było w użytku i możemy domniemywać, że ciało Mozarta, kiedy przybyło na ten cmentarz,
przybyło samo. Nie przybyło z osobami towarzyszącymi, bo wtedy już obowiązywało prawo, że ciało, kondukt żałobny może iść jedynie do bram miasta, bram Wiednia, czyli powiedzmy 2 km stąd. Tam ciało wyruszało w ostateczną podróż samo, żeby oddzielić według Józefa żywych od umarłych. W momencie, w którym ciało Mozarta przyszło na cmentarz, pewnie przyszło przez tamtą bramę i na 2 dni zostało umieszczone w kostnicy. Czemu umieszczano ciała w kostnicy? A po to, żeby zapobiec ewentualnemu pochówku osób żywych. Już wtedy wiedziano, że medycyna może się mylić i należy dać takiej osobie odpocząć w takiej kostnicy, żeby uniknąć pochowania żywej osoby. Następnie ciało Mozarta pewnie zostało zabrane z tamtego miejsca, przeniesione w górę i pochowane w rowie. Było to miejsce bez nagrobków, bez oznaczenia i dlatego do dzisiaj nie wiemy, w którym miejscu dokładnie Mozart został pochowany. Cmentarz przez 90-80 lat swojej działalności jest miejscem spoczynku dla 8-9 tysięcy osób. Dokładnie nie wiadomo ile. Do dnia dzisiejszego zachowało się 5800 nagrobków. Cmentarz oczywiście nie funkcjonuje jako cmentarz, jest to park miejski. Wiedeń jako miasto w latach 20. Wiedziało, że nie chce utrzymywać cmentarza, który jest nieużywany już od dłuższego czasu, nie chce na to płacić, więc wpadli na pomysł, że trzeba zrobić miejsce odpoczynku dla ludzi. To nie jest jedyny przykład takiego podejścia w Wiedniu. W Wiedniu w latach 20. to jest bardzo ciekawe, wiedziano, jak ważne jest zdrowie, samopoczucie, czyste powietrze, odpoczynek, ruch dla ludzi. Budowano wtedy otwarte łaźnie, baseny, do których było można się przyjść, wykąpać, budowano mieszkania społeczne, które funkcjonują i do dzisiaj są budowane i właśnie tworzono parki takie jak ten. Park jest otwarty dla odwiedzających praktycznie przez cały rok, funkcjonuje jako park, a parki w Wiedniu zazwyczaj są zamykane, jeżeli się da, więc 18-19 przychodzi pan i zamyka park, ale wewnątrz da się wyjść ciągle na zewnątrz. Część grobów na cmentarzu uległa zniszczeniu w wyniku walk. Odbywały się tu walki co najmniej dwukrotnie. Pierwszy raz w XIX wieku, kiedy w Wiedniu była rewolucja mieszczańska, mieszczanie burzyli się przeciwko cesarzowi, przeciwko cenzurze i miejsce było obszarem, na którym toczyły się walki. Po raz drugi, oczywiście podczas II wojny światowej, zakłada się, że spadły tutaj bomby, odbywały się tu również walki podczas oblężenia Wiednia z Armią Czerwoną. I część nagrobków oczywiście została uszkodzona. Ale to nie tylko to zmieniło to, jak wygląda ten cmentarz. Zmieniło to oczywiście to też nowe budownictwo. Tam znajduje się trasa szybkiego ruchu, autostrada. W ramach jej budowy należało również przesunąć kilka nagrobków w głąb cmentarza, żeby ich nie zniszczyć, ale żeby je zachować dla przyszłych pokoleń. I tak ten park funkcjonuje w takiej formie do dziś. Spacerując się po cmentarzu, warto zwrócić uwagę na groby i ich symbole. Mamy tutaj mężczyznę pogrążonego w żalu, trzyma wieniec laurowy. Wieniec jest symbolem nieskończoności, bo jest to okrąg. Jest częściowo odkryty, możemy przypuszczać, że to jest gotowość na śmierć, nieuchronność tej śmierci. I mamy piękną inskrypcję niejakiej pani Anny Klang. Jest to inskrypcja również bardzo charakterystyczna dla Wiednia i ciągle trochę to jest to przekoloryzowane. I w Wiedniu się ciągle używa tytułów. Anna Klang już w XIX wieku wiedziała, że tytuły mają ważną pozycję w codziennym życiu. I tak panna Anna Klang z domu Schimpel nazwała się, że jest żoną mieszczana, żoną obywatela, a także żoną właściciela domu w Leopoldstadt. Leopoldstadt jest obecnie dzielnicą Wiednia o numerze 216. Miało to za zadanie podkreślić jej status społeczny, status majątkowy, a także zaczynał się okres, w którym ludzie mieszczanie nabywali posiadłości i po prostu się bogacili. Stało się to coś bardziej przystępnego, ale jednak wciąż na tyle unikatowego, żeby sobie umieścić to na swoim nagrobku. A jej syn
Dominik Klang również umieścił swój tytuł. Wiemy o nim, że był urzędnikiem, który pracował w kasie oszczędnościowej. Więc mamy tutaj syna i matkę, którzy wiedzieli, że te tytuły mają duże znaczenie i dzisiaj tak jest ciągle w Wiedniu. To prawda, że tych tytułów, szczególnie magister, doktor, licencjat nie, ale od magistra tak, się używa w Wiedniu. Jeżeli przychodzą nam listy, nawet ulotki, bardzo często jest tam napisane magister Jakub. To tak dumnie brzmi. No i tutaj właśnie się znajdujemy przed grobem Mozarta. Jest to typowy grób. Powstał on niespełna 100 lat po jego śmierci, żeby upamiętnić, gdzie ten Mozart leży. No już wtedy Mozart nabierał na znaczeniu, nie stało się to od razu, ale po jego śmierci ludzie doszukiwali się tego miejsca, gdzie ten Mozart może być pochowany. No nikt tego nie wiedział, zachowało się tylko wspomnienia grabarza, który się domyślał, gdzie ten konung żałobny przyszedł. No i na podstawie tych wspomnień domniemywa się, że jest to tutaj. No naprawdę nie wiadomo, gdzie to jest. Miasto Wiedeń zdecydowało się umieścić symbol grobu w tym miejscu, tylko po to, żeby zakończyć pewnego rodzaju domniemywania i szukanie, gdzie ten grób może być. Postawiono tutaj grób 100 lat po jego śmierci, ale później przeniesiono go na cmentarz centralny, gdzie głównie wycieczki chodziły i odwiedzały zmarłych. No zrobiono to też w pewnym celu, bo gdy otwarto cmentarz centralny, który dzisiaj jest jednym z największych cmentarzy w Europie, nikt nie chciał tam być pochowany. No a dlaczego? No dlatego, że to było daleko. Ludzie już byli przyzwyczajeni do tego, że można być pochowanym tutaj, można było być pochowanym na innych cmentarzach miejskich, a cmentarz centralny, na którym jeszcze nikt nie był pochowany, no nie był atrakcyjnym miejscem. Ludzie lubili być chowani w miejscach, które są blisko, bo mieli poczucie, że ludzie będą ich odwiedzać częściej. No a cmentarz centralny znajdował się daleko poza obecnym terytorium Wiednia. Na grobie odnajdujemy typowe symbole cmentarne. Jest to zerwana kolumna. W tym przypadku symbolizuje ona zbyt wcześnie skończone życie. Mozart zmarł, jak miał niespełna 35 lat, więc był ciągle relatywnie młody. Oprócz kolumny widzimy anioła. Niektórzy mówią, że to jest anioł śmierci. Ten na pewno nie jest aniołem śmierci. Jest to po prostu symbol pewnego rodzaju rozpaczy oraz wieczności i czuwania aniołów nad duszą tutaj osoby pochowanej. No i oczywiście kwiaty. Widzimy, że są zasadzone. To też jest symbol wieczności i pamięci, ale również przemijania. Ten grób nie jest oryginalny. To znaczy, że ten prawdziwy, o którym wspomnieliśmy, został przeniesiony już na cmentarz centralny, ten najstarszy, a później w ramach inicjatywy społecznej miasto Wiedeń postanowiło postawić nowy grób w tym miejscu, żeby upamiętnić oto tego kompozytora. Jak widzicie, cmentarz, a w zasadzie park, ma bardzo ciekawą historię i sama kultura pogrzebowa, szczególnie w Wiedniu, jest bardzo ciekawa, a jako ciekawostkę można powiedzieć, że kultura pogrzebowa w Wiedniu jest wpisana na listę UNESCO. Więc jeżeli chcecie przyjechać do Wiednia, macie trochę więcej czasu, albo po prostu lubicie Mozarta, warto przyjść i odpocząć. W szczególności, jeżeli przyjedziecie tutaj właśnie w okresie wiosennym, kiedy kwitnie bez i cały park, czy też cmentarz pachnie. Dziękuję wszystkim moim jednemu subskrybującemu za to, że mnie subskrybuje i wspiera. Możesz dołączyć klikając znaczek subskrybuj i też mnie wspierać. Wtedy będę mieć 2 subskrybujących, a 2 to więcej niż 1.